Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj na moim projekcie budowy domu pod wynajem krótkoterminowy, 5 sypialni z 3 łazienkami. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy i jakie tu zachodzą procesy, bo tutaj głównym procesem dodawania wartości jest zmiana układu pomieszczeń i chciałem właśnie o tym z Wami porozmawiać, żebyście mogli wyciągnąć z tego odcinka coś dla siebie. Chciałem ogólnie wspomnieć o tym, że na takim projekcie jest zaangażowany zespół ludzi. To biznes ogólnie nieruchomości to jest biznes, że tak powiem, grupowy, że tutaj dużo osób jest zaangażowanych. Samemu ciężko jest bardzo taki projekt prowadzić, bo jest tutaj dużo kompleksowych rzeczy, od spraw prawnych, planningu, masa innych rzeczy z tym związanych i potrzeba więcej tych osób zaangażowanych. Wiadomo, też sporo podwykonawców się tu przewija, więc dlatego uważam, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to jest, no trzeba mieć tutaj kontakty dla ludzi, którzy rzeczywiście to wykonają i zrobią to dobrze. Jesteśmy w jednej sypialni, tak to wygląda praktycznie, no tutaj wszędzie wiadomo maty, zdecydowaliśmy tutaj kolejną nieruchomość zrobić w systemie ogrzewania na podczerwień iHelios. I już tutaj zbliżamy się do końca, do malowania i do przygotowania podłóg pod panele winylowe. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500 000 funtów. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania, podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Jesteśmy tutaj właśnie w drugim pokoju. Mniej więcej te pokoje są bardzo podobne, około 11 metrów każdy pokój. Tutaj te właśnie pokoje zostały wykreowane, bo wcześniej tu był w planach salon i przedzieliłem go na pół, żeby zrobić 2 dodatkowe sypialnie, żeby dodać wartości właśnie, bo pod wynajem krótkoterminowy nie jest ważna taka wygoda, tak jak w domu rodzinnym, tylko ważniejsze jest, żeby więcej łóżek się zmieściło, żeby więcej osób mogło tutaj spać. Tutaj mamy na dole łazienkę z wanną, pod schodami jest schodek na rzeczy. Tu mamy wspólny salon z kuchnią. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Chłopaki właśnie kończą regipsy tutaj, bo mamy ekipę plastraży, która z samego rana przyjeżdża jutro, żeby dokończyć plastrowanie, bo tutaj pierwsze piętro mamy wyplastrowane, schnie i jest praktycznie gotowe do malowania, szczególnie ściany. Tutaj na pierwszym piętrze mamy wspólną łazienkę,
która też została wykreowana, bo tutaj właśnie tak jak wspomniałem Wam na początku, w planach był 3-sypialniany dom z 1 łazienką i to były sypialnie. Stwierdziłem, że chcę dodać wartość, bo podwynajem krótkoterminowy jest bardzo ważna, żeby pod taką ilość osób były warunki do spania, więc tutaj we wszystkich sypialniach są podwójne łóżka z Deep End Link, które można podzielić na pojedyncze. Tak mniej więcej to wygląda, wiadomo, łóżko, telewizor, komoda, bardzo prosty układ, bez komplikacji. Na następnych odcinkach Wam pokażę, jak to wygląda na skończone, bo tu już zostały ostatnie tygodnie do skończenia tego projektu. Tutaj jest kolejna sypialnia, najmniejsza ze wszystkich, ale dalej 2 łóżka się zmieszczą. Dla jedni mogą powiedzieć patodeweloperka, ale to na koniec końców chodzi, żeby można było na tym zarobić. Tutaj mamy pomieszczenie takie, które będzie pralka i suszarka. I tu mamy ostatnią sypialnię, 5. w tym domu, która ma swoją własną łazienkę. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. No tutaj mamy wyceny nieruchomości w okolicy. Znajomy robił wycenę domu podobnego. Dostał wycenę 575 000. Tutaj spodziewamy się wyceny komercyjne, bo to będzie jako biznes coś koło tego. Mam osobiście nadzieję nawet, że 600 jest w zasięgu ręki. Wiadomo, co rzeczoznawca wyceni i sam stwierdzi, ale z takich liczb się spodziewamy. Działka została zakupiona za 80 000, budowa prawdopodobnie skończy się koło 200, plus jeszcze jest trochę więcej, dlatego że jeszcze ta kawalerka budujemy obok w tym samym czasie. Zobaczycie to na następnym odcinku, takie małe studio i no, 2 pieczenia na jednym ogniu. Wiadomo, żeby prowadzić kilka projektów, bo oprócz tego mam jeszcze kilka innych inwestycji. Gdzieś tam kilka działek mam, gdzie organizuję pozwolenie na budowę. Dlatego wspominam, że bardzo ważny jest zespół ludzi, no bo wiadomo, że samemu nie jest się w stanie być wszędzie w tym samym czasie i robić wszystko naraz. Więc jeśli chcecie inwestować w nieruchomości, skalować swoje portfolio, potrzebujecie zespołu ludzi, którzy Wam z tym pomogą. Chciałem Was z tego miejsca jeszcze zaprosić 7 lutego na spotkanie dla polskich przedsiębiorców i właścicieli firm, dla osób, które inwestują w nieruchomości. 7 luty, Wolverhampton. Bilety znajdziecie na tejzaproperty.co.uk. A dla osób, które mają jeszcze jakieś pytania związane z tym projektem, czy interesuje Was ten temat, chcielibyście przyjść na budowę, zrobić site visit, napiszcie w komentarzu site visit. Jeśli będzie więcej zainteresowanych osób takim site visit, to zorganizuję dla Was jakieś spotkanie, żebyście mogli zobaczyć na tym projekcie albo na innym żeby wyciągnąć z tego coś dla siebie. Także dzięki za poświęcony czas. Daj łapę w górę i komentarz dla zasięgów. Subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!